Dark Gathering. Anime ocenione na 7,86 przez około 40 000 osób. Anime ma 25 odcinków i było emitowane w okresie 10 lipiec 2023 do 25 grudnia 2023. Producentami są Sotsu, Pony Canyon, Kansai Telecasting i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy ten rzekomy horror jakkolwiek mnie przeraził? Czy historia o dziewczynce łapiącej duchy jak Pokemony mnie jakkolwiek zainteresowała? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Anime, które poznałem przez shorty na YouTube i przyznam, że nie spodziewałem się, że to będzie podróż pełna niepokoju, niesamowitych przygód, tak bliskich spotkań ze śmiercią i wiele innych rzeczy. O czym w ogóle jest to anime? Dark Gathering. To anime, gdzie mamy trzy główne postacie, czyli Gentoga Keitaro, Hozuki Eiko oraz Hozuki Yayoi. Te trzy postacie przez całą serię będą zmagać się z bardzo niebezpiecznymi zjawiskami paranormalnymi, ale zacznijmy od początku. Nasz bohater Keitaro to chłopaczek, który próbuje podjąć pracę jako prywatny nauczyciel, bo jakoś trzeba zarabiać, prawda? Pomaga mu w tym oraz w powrocie do społeczeństwa jego przyjaciółka Eiko. Oboje są ze sobą blisko, głównie przez to, że kiedyś razem wykonali jakiś rytuał czy coś takiego i obu opętało. O ile tak to można nazwać, bo po prostu mają nienaturalne ręce. Przez to chłopak miał załamkę i depresję, w efekcie czego zamknął się w swoim pokoju na 2 lata. Ta mu pomogła wrócić do normalnego funkcjonowania, jak znowu rozmawiać z ludźmi, bla 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 bla, dalej. Okazało się, że osoba, którą ma uczyć, to kuzynka naszej Eiko. Dziwna dziewczynka Yayoi, która ubiera się bardzo specyficznie oraz ma ogólnie 4 źrenice i czaszki w oczach. Także na pewno jest złotym dzieckiem, prawda? Na pewno lubi zjawiska paranormalne. Wręcz uwielbia. Ona oraz Eiko zaprowadziły pod przymusem naszego bohatera do potencjalnie nawiedzonego miejsca, a należy zaznaczyć, że chłopak nienawidzi tego typu rzeczy przez tamtą sytuację z opętaniem. Natomiast nasza Eiko zarazem boi się jak cholera, ale i ma bardzo dziwaczne fantazje związane ze strachem. Innymi słowy, kocha się bać. A dodatkowo jest fanatycznie zakochana w naszym bohaterze, co świetnie pokazują jej dość niepokojące wyrazy twarzy. Dziewczyny chcą, by Keitaro pomógł Yayoi w pokonaniu zjawy, ducha, czy jakkolwiek to nazwać, która jest odpowiedzialna za wypadek jej rodziców, którzy niestety zginęli. Zapytacie, jak ona chce niby walczyć z czymś takim? Magiczna broń? Egzorcyzmy? Woda święcona? Nie. Poprzez łapanie je do pluszaków i wykorzystywanie ich w walkach. Tak, nasza bohaterka łapie duchy morderców, kanibali, psycholi do pieprzonych pluszaków, które później w jakiś sposób pieczętuje, by nie uciekły i wykorzystuje do walk czy oczyszczeń danych obszarów czy przedmiotów. Dlatego są to takie trochę Pokemony, ale wyłącznie są typy duchowe i dodatkowo, gdy walczą, to robią spory bałagan dookoła siebie. Anime jest horrorem i faktycznie ma to taki klimacik i momentami czułem się dość nieswojo, a zwłaszcza przez naszą bohaterkę Eiko. Dodatkowo jest tu gore, naprawdę sporo goru. Mamy tutaj ściąganie skóry z twarzy i nakładanie na siebie, odcinanie kończyn, palenie żywcem i wiele więcej. I ktoś może pomyśleć, że to pewnie jest cenzurowane. A chuja tam, to wszystko widać. Dziwna była też scena, kiedy chłopiec duch jadł klopsiki, które sam zrobił. Z ludzi. Pojebane to anime, naprawdę. Jednakże to sprawiło, że ogromnie mi się to anime podoba i oglądałem odcinek za odcinkiem, bo według mnie jest to kawał naprawdę porytej produkcji, która mnie wciągnęła niemiłosiernie. Jak tak teraz myślę, to może momentami za często spotykali takie duchy, bo praktycznie na każdym kroku coś napotykali, nawet w miejscach, gdzie chyba nie wydarzyło się nic makabrycznego. Więc być może czasem był przesyt tych duchów, no ale sami się pchają w łapska tych dziwadeł. Nasza bohaterka Yayoi, jak mówiłem, zbiera te duchy, by móc pokonać zjawę, która jest odpowiedzialna za śmierć ich rodziców i uwolnić chce matkę, a raczej jej duszę, która jest przetrzymywana przez ten dziwny byt. I w kilku maskotkach, bodajże 5, ma tak zwanych absolwentów, czyli bardzo silne duchy, które jak się okazuje nie są za bardzo skłonne do pomocy naszym bohaterom, przez co zdarzyło się, że po tym jak pomogli, to nagle chcieli wykorzystać sytuację, żeby zabić całą trójkę. Sytuacja naprawdę jest utrudniona, bo nie dość, że losowe duchy chcą ich zabić, to przy pierwszej lepszej okazji ci absolwenci próbują zabić Yayoi, bo ich złapała jak pieprzone Pokemony. Po drodze jednak natykają się na inne trudności, jak chociażby ludzie, którzy zostali całkowicie opętani. Co to znaczy? Ano to, że dusze oryginalnych właścicieli
zniknęły i zastąpiły je dusze bardzo złych bytów, przez co próbują to wykorzystać do własnych celów. Jakich? To już trzeba obejrzeć, bo naprawdę warto. Prócz tego muszą oczywiście narażać życie, by zebrać nowe duchy, które pomogą im w pokonaniu dziwnego bytu na niebie, czyli tego, który spowodował wypadek jej rodziców, a jak się zapewne domyślacie, do najprostszych zadań to nie należy. Co gorsza, w pewnym momencie ten byt chyba coraz bardziej zyskuje świadomość, bo tak to po prostu pożerał dookoła siebie duszę. Sporo się tu generalnie dzieje, ale prócz horroru czy gore mamy tu też elementy komedii czy lekkiego romansu między bohaterami, więc też można czasem złapać oddech, by choć trochę odpocząć od ciężkich walk z duchami. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła jest naprawdę ciekawa i wciągająca, postacie interesujące i zachęcające, by oglądać ich przygody. Postać Yayoi mi momentami nie pasowała, bo ubiera się bardzo specyficznie i się niesamowicie wyróżnia, ale w sumie taki jej styl. Jednakże różne wydarzenia, walki i ich cel sprawiają, że oglądałem odcinek za odcinkiem i bardzo mocno wciągnąłem się w historię trójki poszukiwaczy zjawisk paranormalnych. Audio. Przyznam, że mało jest takich produkcji, gdzie ścieżka dźwiękowa przyciąga moją uwagę, ale jest tutaj jeden utwór o tej samej nazwie co anime, który według mnie jest naprawdę zajebisty i uwielbiam go sobie słuchać. Jest to utwór bez wokalu, ale szczerze nie przeszkadza mi to kompletnie, bo naprawdę robi niesamowity klimat. Intro też mi się podobało. Kreska. Momentami widziałem trochę starszy styl kreski, co dodawało klimatu, a całość została naprawdę dobrze wykonana. Postacie, zjawy, otoczenie wyszły naprawdę cudownie. Podsumowując, Dark Gathering to twór, który uważam za niemal doskonały. Naprawdę cudownie mi się oglądało te produkcje i mam nadzieję, że wyjdzie drugi sezon, albo zaczną dystrybucję mang w Polsce. Uważam to za naprawdę kawał dobrej produkcji, gdzie historia jest wciągająca, momentami czułem dyskomfort czy lekkie przerażenie, postacie są ciekawe i walki między duchami są naprawdę widowiskowe, chociażby jak się pojawiła Otogiri, czyli kurtyzana, która włada ogniem. Serdecznie wam polecam te produkcje, ale odradzam tym, którzy nie są fanami okrucieństwa, krwi czy po prostu goru. Także to tyle. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!